Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. No i mamy kolejną grudniową nowość od polskiej firmy IBG Models. Jest to Suchoj 22 w wersji UM3K. Co by to nie wiem znaczyło, ja nie mam zielonego pojęcia, dopiero sobie poczytam. Pewnie jakaś kolejna modyfikacja przeprowadzona w Polsce na tym staruszku, bo to jest dość sam Su-22, no to jest od Su-17, tak, czyli to jest były radziecki samolot, który no, od bardzo długo służy w polskich siłach powietrznych. I IBG nam zafundowało Suchoja 22 tylko i wyłącznie w barwach polskich sił powietrznych. Model ukrywa się pod numerem 72902 i kiedy IBG zapowiedziało ten model na swoim profilu na Facebooku, no przynajmniej ja tylko obserwuję Facebooka, może i jest na innych też tego typu portalach, no zainteresowałem się, powiem Wam, fajnie, mówię, o, coś fajnego, tylko że szkoda, że znowu jakiś staroć porosowiecki. Wolałbym coś nowego, współczesnego, obecnie używanego, co prawda za dużo nie ma tego używanego, ale na przykład takiego FA-16 w polskiej konfiguracji z miłą chęcią bym przytulił. No i posłuchajcie, wreszcie się dowiedziałem, co to jest, bo kiedyś widziałem jakieś zdjęcie i mówię bełt, nie? No to mówię taki z kuszy, tak? A to jest ELT i to jest 8 z przodu, nie B, ale zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie mamy bardzo ciekawe to malowanie na opakowaniu. No jak widzicie, jest to białe pudełko, czyli uwaga, spodziewajmy się przepaku, czyli to nie jest model IBG. Dopiero później była informacja, że w środku znajdziemy model ukraińskiej firmy Model Świt. No i powiem Wam, trochę skrzydła mi opadły, bo swego czasu, no jakieś 10 lat temu miałem w ofercie swojego sklepu model Świta. No i powiem Wam, no to jest firma ukraińska, która produkuje shortruny, tak? Tak jak AC, tak jak na przykład polski Ansfer, no jest kilka takich firm, które produkują takie krótkoseryjne modele. No a co dalej z tymi modelami, z jakością tych modeli, bo na początku są super, a dalej to już jest tak, no to pogrzebałem sobie w internecie, to powiem Wam, że Model Świt produkuje ten model, ale zaczął od Su-17, no ale to niewiele się różni. I ten model powstał w 2014 roku, czyli nie jest stary jak na modele, ale jak na short run, no to już 10 lat minęło. No i zobaczymy, co tu jest. I czy IBG informuje nas o tym, że kupujemy przepak, czy mamy nowy model, tak? Jak wiele osób, wow, super buyer, wreszcie IBG zrobiło coś współczesnego. No ale okazuje się, że nie. I teraz patrzymy sobie na krawędzie. Tutaj mamy też przepaki. No i posłuchajcie, nie ma żadnej informacji, że kupujemy model no, z 2000, powiedzmy, no, innej firmy niż IBG, a dokładnie ukraińskiej firmy Model Świt. I powiem Wam, że moim zdaniem to powinno być napisane, że tak jak tutaj, co model zawiera i między innymi, że model zawiera Plastic Model Kit from na przykład Model Świt, tak, że są tam ramki plastikowe od Model Świtu, nie od IBG. No dobra, otwieramy sobie teraz pudełko. No, takie pełne jest pudełko. Zobaczymy, tu jest gruba instrukcja. Co tu mamy? O, tutaj mamy zestaw tam do kilku wersji, zaraz luknę. Mamy raz, dwa, trzy, cztery tylko wersje. 4 wersje malowań. W tym widzę jedna taka praktycznie to samo. No i mamy tutaj oznaczenia.
Mamy dzika, masa zestawów kalkomanii. Posłuchajcie napisów eksploatacyjnych, technicznych takich opisów. No i tu mamy 40 ELT. Projektantem i najprawdopodobniej tą kalkomanię zaprojektowała firma Model Maker. Ona, z tego co słyszałem, kiedyś wypuściła właśnie na jakąś rocznicę te kalkomanie. No i widać, że tutaj IBG przygarnęło te kalkomanie. Na kalkomaniach oczywiście mamy tak, no mamy numery, no mamy tutaj oznaczenia. Mamy też oznaczenia na pierwszą i drugą deskę rozdzielczą, jakieś jeszcze kalkomanie do wewnątrz. No mam nadzieję, że jak na model, bo uwaga, ten model kosztuje 163 zł, więc nie jest to jakiś pitu-pitu, znaczy inaczej, nie powinien, w środku powinien być wypas. No i co tu dalej mamy? On zawiera podobno elementy żywiczne, bardzo się cieszę. No i tu mamy taki arkusz kalkomanii. Miejmy nadzieję, że zostaniemy mile zaskoczeni. Co dalej mamy? Oj. Dobra. Maski. Oszklenie. No i dużą ramkę z elementami plastikowymi, no dużą torbę. Ale ja standardowo zacznę od formy papierowej. Instrukcja, duży format A4, papier kredowy, półmatowy. Półmatowy. Oddzielna instrukcja, posłuchajcie, z malowaniami. Wszystkie rzuty są? Wszystkie rzuty są. Ok. O Matko Bosko jedyna. A tu mamy, proszę bardzo, gdzie mamy nakleić sobie kalkomanie techniczne. Tu mamy pylony, tak samo. Tu mamy pylony pod skrzydłami, podkadłubowe. No jest tego, powiem wam, niesamowita ilość. Wiecie co, już się przeraziłem. Stateczniki. No. I teraz co tu mamy? Proszę bardzo. Baza lotnictwa taktycznego. W Świdninie, maj 23 rok. Właśnie, samolot zwany jako Czarny Kaban, co zawdzięcza czarnemu malowaniu, jakie otrzymał w 2009 roku. O właśnie, roku w 8. Eskadrze Lotnictwa Taktycznego. To jest to ELT. Eskadra Lotnictwa, więc to nie jest BELT, tylko 8 ELT, no ale wygląda jak BELT. Co tutaj mamy? No tam widać, że jeszcze jest ta 40, tak? Ciekawe, do którego to będzie modelu ten BL40 ELT. Przyglądam, nie widzę tutaj, no coś przegapiłem widocznie. No mamy też godła. No tu mamy też 6. Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Powidziu, 2001. 40, czyli tu gdzieś ta 40 będzie, której za chińskiego Boga jest, dobra. Tu mamy 40 ELT taktycznego, październik 2008. A co dalej mamy? No i tu mamy takie chyba fajne malowanie jednobarwne. 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego, tararara, pokryty w całości oliwkowo-zieloną farbą. Z uwagi na degradację powłoki lakierniczej został on w ten sposób pomalowany siłami własnymi jednostki. Na samolocie nie było praktycznie napisów eksploatacyjnych. Super. Obecnie eksponat Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Powiem wam, dobre malowanie. Nie ma napisów i fajną ma historię samolot. Już mi się podoba. No i co możemy się dowiedzieć o Su-22? Na przykład taki totalny lejek jak ja. No i gdzie jest po polsku?
Mamy model, Sweet Model, tak. No mamy chyba po ukraińsku. Mamy po angielsku. Kuźwa, no ludzie, no dajcie spokój. No to jest jakaś masakra. Nie ma nic po polsku. Kurwa, model wydany w Polsce przez polską firmę. No jaja normalnie. No powiem wam, dla mnie to jest naprawdę niepoważne podejście. Bardzo. Polska firma wypuszcza model na rynek dodatku polski, nie ukraiński, bo za bardzo, bo oni mają swój, tak? I powiem wam, dla mnie to jest po prostu trochę, no, może pstryczek w nos to nie jest za delikatnie powiedziane, ale powiem wam, że no tak czuję się trochę, kurna, nie najlepiej. Nie widzę w języku polskim. Posłuchajcie, nie wyobrażam sobie, co by było w internecie, gdyby francuska firma wydała na przykład model i nie byłoby wszystkiego w języku francuskim i dwóch innych na przykład. Moim zdaniem to jest po prostu lecenie sobie w kulki. Model za 163 zł, kupuje Lechita, no i nie widzi nic po lechicku, tak? No co z tego, że jest po ukraińsku, po angielsku? No dobra, to brakuje też po niemiecku, tak? I francusku. No powiem wam, słabo to wypadło. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Powiem wam, no nie jest to fair ze strony IBG, że robi taki numer i to chyba nie jest pierwszy numer, jaki tak zrobiła i myślałem, że po tamtej uwadze ktoś przekaże, że po prostu to jest trochę nie fair w stosunku do obywateli kraju, w którym ma się firmę, bo ja nie wyobrażam sobie Chińczyków bez chińskiego napisów. Nie widzę Niemców, nie widzę Francuzów, no w ogóle firmy, no wyobraźcie sobie, że Koreańczycy sobie nie napisali po koreańsku tak instrukcji, czy też Japończycy. Wyobrażacie sobie Tamiję tylko i wyłącznie w języku na przykład angielskim, niemieckim, francuskim, no przecież by ich Chińczycy zjedli na surowo. Normalnie sushi by z nich zrobili. Nie, no jaja, powiem wam. No, powiem wam, widzę teraz po instrukcji, że tutaj to jest naprawdę model dla osoby, która mocno jest zaawansowana w sklejaniu modeli. Nie jest to dla domowego raczej modelarza samolot, chyba że ktoś lubi mocno dziubać, bo widzę, że tu wiele elementów, no shortlanowa firma, nie ma technologii takiej, żeby po prostu fotele zrobić w jednolite. Stary typ produkcji, powiem wam. No, podwójne koła z dwóch elementów. Masa elementów trzeba dokleić, nie są zrobione na tym samym, nie jest na miejscu zrobione, tak jak to inne firmy robią. Tego typu elementy jak na skrzydłach, bo tu mamy rozchylane skrzydła, tak, możemy sobie je rozchylić, no to też trzeba dużo nawklejać się. Tu ten jakiś element 3D mamy, podobno do polskiej wersji, tak. No powiem wam, że no jest, powiem wam, dużo do sklejania. Więc to jest naprawdę dla fanów Su-22, dla już dość zaawansowanych, bym powiedział, modelarzy. Więc to jest bardzo wąskie grono modelarzy. No widać, że polscy modelarze nie są zaawansowani, ponieważ nie ma w języku polskim nic napisanego. No kolejne jakieś dwa elementy żyliczne. Tutaj jak mamy sobie maski nakleić. Ok, dobra. Co my dalej dostajemy? Ukraińską blaszkę produkcji ukraińskiej, bo widzę, że to jest kolor miedzi tych blaszek właśnie, jakie stosują Ukraińcy, z logiem IBG. Pewnie dość gruba jest ta blaszka, bo oni tak niestety robią, że to nie jest jakaś cieniuteńka blaszka ładnie wykonana. No, Su-22, UM, tak, dobra, no zapewne do większości modeli, ogólna blaszka, tylko teraz dodano IBG. No i maski, oj, to są maski, powiem wam, dość grube i trzeba sprawdzić, czy się one nie odklejają. To nie są takie maski jak na przykład
są stosowane, chociażby przez IBG. Do swoich modeli możemy dokupić i do ich modeli maski oddzielnie. To nie jest tak jak na przykład cieniuteńkie maski, które dobrze się trzymają, nie zostawiają kleju na oszkleniu. No, trzeba będzie uważać. Widziałem już kilka razy, jak właśnie ten papier ciężko się układa, i druga sprawa, może się odkleić podczas malowania, więc nie jest, no, też widać, to jest od Model Świta produkt, więc nie IBG. Tutaj tak naprawdę nie wiem, co to jest właśnie, bo ja się zadowoliłem tym właśnie, że 3D będzie element. Rany Chrystusa. Wiecie co, aż wyjmę, bo własnym oczom nie wierzę. To są 3 elementy, które tam są w instrukcji, tylko nie sądziłem, że te 3 elementy to jest takie coś. No, jak to są te elementy 3D, to ja wam powiem, za 163 zł. Wiem, jestem sklepikarzem, ale powiem wam też, jestem sklejaczem. No, słabo to wygląda, kurka wodna. Oj, widać, że to jest short run i widzę, że już przez torebkę jest to trochę zjechane. No dobra, to patrzymy. No, opuszczę kamerkę. Dobra, elementy najprawdopodobniej to są foteliki. Matko Boska, z tylu elementów. Jeden fotelik mam sklejać. Powiem wam, nie wiem jak do tego podejść, wiecie co, bo wszyscy już mają technologię opracowaną, że taki fotel można zrobić w całości. Tutaj z kolei mamy niesamowitą ilość części w 7 dwójce. Elementy, które widzę, że mają nadlewki. Trzeba je opiłować. No już swoje lata mają. No, nie wiem. I to jest ramka K3. Tak, to jest od starych, jeszcze od tych SU-17. To już ma swoje lata. Nie wiem, co powiedzieć, powiem wam. Dobra. Kolejna ramka M. No też są nadlewki. Wiecie co, tak się zastanawiam, nie wiem, czy to w ogóle jest sens. Ja pokażę wam chyba tylko ramki, a dalej to wy ocenicie, bo widzę, że tutaj jest naprawdę taki już trochę wyeksploatowany ten short run, więc nie wiem, czy to jest najlepsza reklama dla tej firmy. O kurka wodna. To jest to, co ma na dziobie wystawać. Do tego mamy jeszcze pewnie pewne elementy przykleić. No, wszystkiego najlepszego. Oczywiście model jest dostępny u mnie w sklepie, więc jak niektórzy powiedzą, że przesadzam z tym modelem, zapraszam, nawet dam rabat. Pylony, no niestety wszędzie są, widzę, nadlewki. Powiem wam, że myślałem, że naprawdę coś fajnego otrzymamy, a tu widzę, no niestety, ale to słabo to wypada. No, tym bardziej, że możemy sobie kupić samego SU. Gdzieś widziałem ostatnio przecen, dokładnie ta sama zawartość ramek, za jakieś 100 parę groszy tam kosztowało, ktoś się wyprzedawał. O kurka wodna, no widzicie. No już jest matryca, forma jest już ostro zużyta. Ale powiem wam tak, detal, jeżeli chodzi o detal na elementach, to jest bardzo ładne. To nie można im tego powiedzieć, że jest to źle zrobione. Ale jakość już tych elementów, samej ramki, tak? No bo tu mamy, gdyby to była bardzo fajnie nowa forma, tak? W nowej technologii robiona, to powiem wam, to byłby naprawdę fajny model, ale zapewne dużo elementów byłoby już razem, tak? Już byśmy mieli kabinę razem. Jest taka możliwość już, na przykład Tamiya to pokazuje, ale Edward tak samo w jednym z samolotów, że mamy dosłownie parę tylko elementów wkleić i pozamiatane.
Detal jest ok. Odwzorowanie jest, nie można tego powiedzieć, no ale jeżeli chodzi o jakość już części, no to niestety do regeneracji raczej się też nie nadaje. Ramka P, tak samo SU-17. Fajnie to jest zrobione, ale powiem Wam, że już jeżeli chodzi o jakość, to no, szlifowanie czeka. Fajnie jest to zrobione. Ale niestety kolejna ramka. No, mamy zbiorniki, proszę bardzo, mamy pylony, mamy wyrzutnie rakiet, bomby. Tak, tu jest wyrzutnia rakiet, do tego montowana. Tu mamy takie, to jest ta bomba jeszcze jedna, rodzaj, taka z bezdzioł. Nie, posłuchajcie, to się skleja. Kurwa, mam nadzieję, że to nie trzeba będzie. Tak, to wszystko trzeba sklejać, to nie jest w całości. No rozumiem te duże elementy, bo mogłyby powstać zapadnięcia na tych większych, no ale jak pylony im się udało zrobić, to tak naprawdę te bomby nie są dużo grubsze, więc mogłyby być już zrobione w jednym kawałku. Tu mamy też inny rodzaj wyrzutnika rakietek. Tak, tu mamy kolejne elementy. Kolejne elementy. Koła, ładnie zrobione. Co te koła z dwóch części? Tak, koła są też z dwóch części, ale powiem Wam, że detal na samych kołach no jest fajny. Widzę, że są napisy. Nie, jeżeli chodzi o detal, tutaj to jest naprawdę odwzorowane fajnie. Co do składania, słyszałem, MiG-21 widziałem sklejony, no to osoba, która prototyp MiG-21, no to się ostro nakatowała ponoć, więc dużo na pewno roboty każdego czeka przy tym modelu, żeby obojętnie czy ten zakupi, czy inny, po prostu model świt ten Su-17. No i mamy kolejne elementy. Kurczę, wszystko trzeba skrobać. Tu mamy widocznie coś będzie w ogonie, w kadłubie. Skrzydełka. Można, dobra, jest, skrzydła są ruchome. Można skrzydła rozłożyć. Tu mamy bolec, w który w to ma wskoczyć i tutaj do pewnego momentu to skrzydło można rozłożyć. Detal jest bardzo fajny. Nie, tu nie można, że jeżeli chodzi o wykonanie samego projektu, modelu, no to jest naprawdę bardzo precyzyjnie wykonali. Widać, że mieli dobrą dokumentację i ten model wygląda. No, jeżeli chodzi o wykonanie już ramek, no to swoje mają i... Aha, to są dwie takie same ramki. Ok. A czym się one różnią? Bo widzę, tu jest L, a tu jest R. C, B, L, R. Aha, lewa i prawa ramka. Czyli trzeba uważać, jak się skleja, bo mamy lewe i prawe skrzydło, żeby się nie pomylić. No i tu mamy, proszę bardzo, Su-17, ramka A. Powiem tak, patrzę na detal, nie wiem, czy dobrze widzicie, jest naprawdę ładnie to zrobione. No, ale niestety jakość tych ramek już jest słabiutka. Model dla osoby, która naprawdę chce ten model, ma możliwości, ma nerwy. No dobra, to wszystko. No bardzo jestem, powiem Wam, rozczarowany tym, że IBG nie zamieściło nic w języku polskim. Ja wiem, no solidaryzować się można z Ukrainą i trzeba, należy, ale no o swoich też nie można zapominać, bo myślę, że kogoś, kto jest w Anglii, to tak naprawdę ten Su-17 czy 22 w polskich barwach tego trochę będzie grzał. Szkoda, że więcej nie ma napisanego tutaj właśnie o tym samym Su. Posłuchajcie, no mamy model, przepak ukraińskiej firmy,
Fajna firma oczywiście, fajne ma modele w ofercie, dużo ma przede wszystkim wersji, no ale cóż, no nie są to najwyższej jakości modele, w sensie, może inaczej powiem, wiecie co, najświeższe może ramki, no to jest short run, więc tutaj myślę, że szpachla do zestawu powinna być dokupiona. No i czego? Powodzenia i dużo cierpliwości. Ciekawe, co wy na ten temat sądzicie. Trzymajcie się, moi mili. Cześć.